witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Ostatnio mogliście zobaczyć, jak wygląda moje mieszkanie, a tym razem porozmawiajmy o minusach tego mieszkania. Postaram się to wszystko w taki bardzo szybki sposób powiedzieć, żebyście się nie zanudzili, ale myślę, że te punkty są bardzo ważne, jeżeli chcielibyście na przykład kiedykolwiek kupić mieszkanie, nie tylko myślę w Korei, ale także na całym świecie, dlatego że to są też punkty, które mogą się przydać osobom, które kupują to mieszkanie. Dobra, że to zaczynajmy. Pierwszą taką bardzo widocznym minusem, który rzuca mi się w oczy i od samego początku zaczęło mnie denerwować, to oczywiście kontakty oraz włączniki do światła. Są w tak dziwnych miejscach i tak czasami niepraktycznych miejscach, że naprawdę mi to sprawia dużo problemu, żeby na przykład przystosować się do tego. W sypialni nie mamy dużo miejsca na kontakty. Jest to upierdliwe, dlatego na przykład mamy niestety podciągnięte te, jak one się nazywają, extension cable, czyli te przedłużacze. Mamy pociągnięte po całym pokoju przedłużacze, żeby dojść z kontaktu bliżej do miejsca, gdzie mamy stolik nocny. Chciałabym także kupić kiedyś w przyszłości mojemu mężowi stolik nocny, ale oczywiście nie ma kontaktów. Więc jest to w miarę upierdliwe, ale chyba największym minusem, który do tej pory widzę, to jest zapalanie światła w kuchni. Żeby pójść zapalić światło w kuchni, w całej kuchni, to ja muszę wyjść z tej kuchni naokoło mojego stołu jadalnego i wtedy iść tam, gdzie mam lustro, gdzie mam półeczkę, kiedy ostatnio Wam pokazywałam, i tam zapalić światło. Kiedy chcę je zgasić, to znowu muszę iść naokoło i zapalić. Nie mam miejsca w kuchni, gdzie jest taki włącznik. Co prawda mam takie światła mniejsze, ale to nie są światła, które mogą oświetlić całą kuchnię. Te światła są tylko na przykład do zmywania naczyń. Więc naprawdę sprawia mi to dużo problemu, żeby zapalić te światła. I przez długi moment, mieszkając w tym mieszkaniu na początku, miałam z tym niesamowity problem. Dobrze, to może już nakreśliłam, jaki jest problem ze światłami, to przejdźmy do kolejnego tematu. Kolejny minus może być także plusem dla niektórych osób, bo to już jest taka estetyczna sprawa, a chodzi tutaj o podwieszane sufity, które dla mnie są minusem. W Korei są podwieszane sufity, większość mieszkań ma podwieszane sufity. Może to mi tak bardzo nie przeszkadzało, tym bardziej, że tak fajnie maskują te miejsca, gdzie mamy firany podwieszone, ale niektóre te sufity, tak jak u nas, na przykład mają tutaj w salonie takie wgłębienie, które na przykład moim zdaniem estetycznie nie wygląda. Troszkę tak gubi się taki czysty look mieszkania. Do tego, jak możecie zauważyć, bo ja pewnie Wam tutaj wszystko przedstawię w zdjęciach albo w filmikach, że te krańce, gdzie tapety są połączone razem z tym sufitem podwieszanym w głębieniu, niestety zaczynają odchodzić i jeszcze gorzej to wygląda. Dla mnie dużo lepiej taki podwieszany sufit by wyglądał, jakby w całości był po prostu prosty, jak na przykład mamy w Polsce. Do tego no właśnie te, jak widzicie, te tapety nie za estetycznie wyglądają i to też jest kolejny minus mieszkania w Korei, że raczej większość mieszkań ma tapety, które potrafią po czasie odchodzić, które jeżeli wprowadzacie się do mieszkania, to w zależności od właściciela, kto miał w myślach, to taką tapetę otrzymaliście i my na przykład tutaj już od samego początku, czyli od dewelopera, mamy te tapety, które dla mnie no już po czasie naprawdę nieestetycznie wyglądają, szybko się brudzą, niestety mają takie drobinki świecące, które niestety w większości apartamentów koreańskich tapety takie właśnie drobinki posiadają.
Do tego jest to taki kolor ani nie beżowy, ani nie kremowy, nie jest to też złamana biel, naprawdę ciężko to określić i niestety ten kolor jest taki ani w tą, ani w tą. Ja bardzo ich nie lubię, wolałabym pomalować moje mieszkanie, ale niestety nie mam takiej możliwości, dlatego że to jest bardzo drogie, więc pewnie jak będziemy wymieniać tapety, to wymienimy na bardziej takie w stonowanych kolorach, może bardziej wchodzące w mat niż z takimi drobinkami, które tak okropnie świecą. Kolejnym, jeżeli przejdziemy o kolorystykę, to właśnie kolejnym minusem, nie wiem czemu, ja na początku jak się tutaj wprowadziłam, to po prostu myślałam, że kuchnia nam zżółkła. Po tym czasie te meble po prostu zżółkły i mają taki kolor. Nie. Monika jak tu przyszła, to mi powiedziała, że nie, te szafki takie były od początku i właśnie deweloperzy koreańczycy często mają takie pożółkle wyglądające szafki. Zastanawiam się, czy jak na razie tego jakoś nie pomalować, tylko też myślę nad tym, czy ta farba będzie się dobrze trzymała, więc to jest spory problem. Jeżeli już mówimy o tak całości wyglądania mieszkania, to niestety deweloper nie daje nam mieszkania w stanie deweloperskim, w tym sensie polskim, czyli gołe ściany, gołe podłogi, wszystko musimy sami zrobić. Tutaj dostajemy mieszkanie już gotowe, które wygląda w dany sposób i każde mieszkanie w pionie wygląda w taki sam sposób, co może być plusem oczywiście dla osób, które na przykład nie mają pieniędzy w tym momencie, żeby na przykład zainwestować w swój własny pomysł, albo na przykład tak bardzo się na tym nie znają i nie zależy im na jakimś specjalnym wyglądzie mieszkania. Tutaj dla mnie raczej to mieszkanie jest zbyt takie stonowane, jest za bardzo takie beżowe, żółto-podobne kolory, co powoduje u mnie troszkę taką chęć zmian, ale oczywiście takie zmiany są droższe. I jeżeli na przykład byśmy się zdecydowali na mieszkanie w stanie takim deweloperskim, polskim, to byśmy musieli to mieszkanie kupić w stanie początkowym, czyli takie dziury w ziemi, zdecydować się, poinformować dewelopera, że chcemy zaaranżować mieszkanie po swojemu, ale musimy się też liczyć z dużymi kosztami. Niestety takie remonty sporo kosztują i nie każdy, kto kupuje na początku mieszkanie, stać osobę na kupno właśnie tak drogiego mieszkania, plus dodatkowo jeszcze zrobić remont tego, co jeszcze dodatkowo powoduje oczywiście czas, który jest zabierany w trakcie aranżacji całego mieszkania. Więc przez to nasza decyzyjność też, jeżeli chodzi o wygląd mieszkania, spada i niestety nie mamy aż takich dużych możliwości, jeżeli chodzi o aranżację mieszkania. Kolejnym takim minusem właśnie mieszkań to moim zdaniem też taka wina deweloperów oraz tego, że jednak rynkiem decydują deweloperzy, a nie sami Koreańczycy, to, że te mieszkania niestety są budowane niskim kosztem i to widać na przykład po tym, że te ściany są naprawdę cienkie, odgłosy w mieszkaniach są słyszalne. Do tego, jak zauważyliście już w moim apartmenturze, to w łazienkach na przykład te kafelki pękają. Są to tanie materiały i to widać na gołe oko albo słuchając, bo jak pukamy na przykład te nasze kafelki w łazience, to niestety słychać taki pusty odgłos. Te kafelki są naprawdę cieniutkie i to są kafelki tyrekotowe, a nie ceramiczne, przez co one potrafią po czasie, jak zauważyliście, pękać same z siebie i z tego co kojarzę, z tego co słyszałam, to nie jest tylko problem u nas w mieszkaniu, ale
Inni właściciele także mieszkań mają z tym problem. Kolejna rzecz, czemu jest tanio, dlatego że idąc do łazienki słychać naprawdę sąsiadów, co robią wszystko. Niestety te łazienki mają bardzo cienkie nie sufity, ale te podłogi, przez co wszystko jest słyszalne. Do tego, jeżeli wyciągniecie rury, to na przykład możecie widzieć, co sąsiad ma w łazience na dole. Ostatnio jak remontowali u nas łazienkę, to po prostu jak mężczyzna powyciągał wszystkie rury, to po prostu zobaczyłam, jak wygląda łazienka u sąsiadki. Więc możecie zauważyć, że raczej to mieszkanie nie jest zrobione z najlepszych materiałów. I słuchajcie, my nie mamy mieszkania takiej najwyższej półki w Korei. Nie są to najlepsze cenowo mieszkania, ale jak przeglądałam czasami różne oferty, to te mieszkania w większości nowe, które kosztują dużo drożej, wcale nie mają lepszych materiałów, więc to tylko znaczy o tym, że po prostu deweloperzy tną koszty jak najwięcej kosztem właśnie mieszkańców i osób kupujących te mieszkania. Możecie też zobaczyć u mnie na podłodze, że jak coś nam spadnie, to nie jest typowa drewniana podłoga, to też nie jest linoleum, ale to jest coś pomiędzy. Nie wiem, jak to można nazwać, ale to są takie płytki, gdzie jak coś spada, to po prostu się robi takie wgłębienie. Ono nie jest pęknięciem, ale jest wgłębieniem, więc to musicie ocenić sami. Pokażę Wam, jak taka dziura wygląda, jakie takie wgłębienie po spadniętym na przykład naczyniu wygląda i sami się przekonacie. Może dajcie znać, co uważacie, jaki to jest materiał, bo ja nie jestem 100% pewna. Chyba jakieś panele drewnopodobne. I wróćmy jeszcze na chwilę do łazienki, bo chciałam Wam powiedzieć o jednym minusie, który jest jeszcze w łazienkach, to, że podłoga nie jest ogrzewana. Tak jak w całym mieszkaniu mamy podłogę ogrzewaną, to niestety łazienka takiej nie ma. Domyślam się, że na przykład ta różnica wysokości podłóg jest spora, bo łazienka jest obniżona. Tak samo na przykład w tym przedsionku też podłoga nie jest ogrzewana i jest podłoga obniżona. Możliwe, że przez to. Jest to spory problem, bo jak idziemy się w zimę kąpać, to możemy nieźle przymarznąć i trzeba wcześniej zawsze otworzyć te drzwi, żeby tam temperatura się wyrównała. To minus o przedsionku, jeżeli już o nim wspomniałam, to niestety drzwi wyjściowe raczej nie należą do tych najlepszych, nie zatrzymują tego ciepła w mieszkaniu, ani tego zimna latem, jeżeli mamy air conditioner, dlatego też my zdecydowaliśmy się na zamontowanie drzwi, które są przesuwane, dzięki czemu jednak ta temperatura nie obniża się tak szybko, na przykład zimą. Latem zobaczymy, czy zimno będzie uciekało z naszego mieszkania. I jeżeli chodzi o wykonanie, to ogólnie jeżeli chodzi o okna, jestem bardzo zadowolona, bo te na przykład tutaj w salonie są naprawdę dobrze wykonane, przez co raczej to zimno nie wchodzi do mieszkania, ale nie rozumiem na przykład, czemu werandy nie mają podwójnych okien. Dlaczego tutaj nie robią tych podwójnych okien w werandach, a na przykład mamy te duże okna między kuchnią a werandą, na przykład podwójne. Zawsze zastanawiam się, jaki jest tego powód, przyczyna. Przecież latem na przykład to mieszkanie, raczej ta weranda jest strasznie zawilgocona i trzeba uważać na to, żeby właśnie ta wilgotność nie była zbyt duża i na przykład trzeba wywietrzać, trzeba osuszać te pomieszczenia. I na przykład w tamtym starym mieszkaniu mieliśmy wiele razy problem właśnie z wilgocią. To samo tyczy się tej werandy, gdzie mamy air conditioner, oraz ta weranda tutaj, ta mała, także ma pojedyncze okno, czego ja w ogóle już nie rozumiem, bo te drzwi do wejścia do tej werandy nie są jakieś super ochraniające, przez co zauważyłam, że właśnie z tego miejsca często siedząc przy komputerze marznę.
I ostatnim minusem naszego mieszkania, już takie stricte tyczy się naszego mieszkania, to niestety małe osiedle. Dla niektórych to może być plus, dla niektórych to może być minus, ale trzeba myśleć o to pod tym kontekstem koreańskim, czyli to, że nasze osiedle przez to, że jest małe, to jest mało, będzie w przyszłości też mało doinwestowane, w zależności jak inni właściciele będziemy się starać o to mieszkanie, ale często właśnie te małe osiedla bardzo szybko niszczeją, bo także nie ma aż takich dużych pieniędzy na przykład na remonty, na staranie się. Często później nawet likwidowani są tak zwani kyombisil, czyli ochroniarze, żeby po prostu redukować koszty takiego mieszkania. Też jest mniejszy plac zabaw, gdzie tych rzeczy też za wiele nie ma. Widać, że po pewnym czasie, jak to wszystko niszczeje, jednak dużo wolniej idzie remont. I na przykład jak mamy bardzo duże osiedla, to jednak mamy więcej możliwości, jest bardziej to dostosowane też, jak szukaliśmy Jujiwon dla Eliasza, to na przykład do dużych osiedli dojeżdżały takie samochodziki, dzięki czemu była większa możliwość do wybrania szkół dla naszych dzieci, a do tych mniejszych często nie dojeżdżają właśnie takie samochodziki. Dobrze, i to był ostatni minus, o którym chciałam Wam powiedzieć. Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do końca. Dajcie znać, czy coś Was szokowało w tych minusach. Oczywiście zapraszam do Was do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Pa!